W tej skrzynce, o której wspominałem na wstępie, znajdują się tak zwane wałeczki pomiarowe. Jest to nic innego jak po prostu pręciki stalowe w odpowiednich rozmiarach, które służą do pomiaru szczelin. Jak widzicie, tutaj mamy 0,1 do 1 mm. Przyszły one z Chin, dlatego że w Europie takie wałeczki kosztują tysiące złotych i przekracza to znacznie budżet mojego kanału. No i jak widzicie, mamy tutaj 91 wałeczków od 1 mm do 0,1 mm, liczone co 0,01 mm, czyli 1/100 mm. I z krokiem takim co 1/100 mm te wałeczki tutaj do mnie przyszły, więc dosyć będą precyzyjne te pomiary, które dzisiaj będę robił. Ale co w ogóle będzie mierzone tymi wałeczkami? No słuchajcie, podczas tegorocznej warszawskiej Babaryby miałem okazję porozmawiać chwilę z kolegą Pawłem Konarskim, który jest modelarzem i kolekcjonerem aerografów. Przeszliśmy na tematy wspólne, czyli aerografowe. Okazało się, że ktoś już gdzieś kiedyś sprawdził, że aerografy nie zawsze mają taką samą średnicę. No i nie mogłem tego nie sprawdzić. No ale jak już mam robić jakieś poważne pomiary, no to chciałbym też się upewnić, czy moje wałeczki z Chin za ułamek ceny europejskich atestowanych mają te swoje rozmiary, które deklarują. Więc podwójnie sprawdzę, a użyję do tego sprawdzenia mikrometru, czyli takiej submiarki, która mierzy z dokładnością do 0,01 mm. I zanim przejdziemy do jakichś poważnych testów, poważnych firm, to sprawdźmy, jak się ma moja bardzo wysłużona dysza w moim HS-ie Evolutionie, który służy do najpaskudniejszej roboty. Dysza jest stara, dysza jest nieszanowana, więc podejrzewam, że będzie miała spory rozstrzał. Pierwotnie miała 0,4 i od takiego wałeczka zacznijmy. Test jest dosyć prosty. Jeśli dysza przechodzi przez wałeczek w danym rozmiarze, to znaczy, że jest na pewno w większej średnicy. A jeśli znajdę tą maksymalną, to znaczy, że średnica dyszy jest co najmniej o trochę mniejsza niż tej największej. No jak widzicie, mamy już 0,45 z mojej dyszy 0,4 i dalej ten pręcik przechodzi, a to znaczy, że trzeba próbować dalej. Zobaczmy połówkę. Połówka nie przechodzi, to znaczy, że średnica mojej dyszy jest na pewno mniejsza niż 0,5 mm. Zobaczmy 0,48 i tutaj dysza nam przechodzi, więc nie ma innej opcji jak to, że albo na 0,49 przejdzie, albo nie przejdzie i wtedy będziemy już wiedzieć, bo sprawdziliśmy już dwie skrajne. 0,49 nie przechodzi, to znaczy, że ta dysza powinna mieć 0,48 mm. Ale teraz sprawdźmy to mikrometrem. No i jak widzicie, mamy idealne 0,48 mm, czyli po pierwsze pręciki są poprawne, no a po drugie już teraz znamy wymiar dyszy w moim starym harderze. Więc jak już mniej więcej metodologię testu rozumiecie, to sprawdzimy, jak się ma jakiś stary Chińczyk, w tym przypadku jakiś Adler, z pierdylionem dyszy, jak to zazwyczaj Chińczyki mają. W moim przypadku jest to dysza 0,2 i 0,3. Dysza 0,3 to ta czarna, brudna jeszcze po jakiejś farbie, a dysza 0,2 to ta jaśniejsza. Zaczniemy sobie od tej większej dyszy, więc startujemy od 0,3. Dysza przechodzi, to znaczy, że na pewno średnica jest powyżej 0,3, więc zobaczmy od razu 0,32. I tutaj również przechodzi, więc kolejne 0,34. No i tutaj nam się zatrzymała, czyli albo 0,33, albo 0,32. Więc zobaczmy jeszcze 0,33. 0,33 także przeszła, więc jeszcze tylko sprawdźmy na mikrometrze, czy nasze 0,33 to naprawdę 0,33. No jak widzicie, jest odrobinkę powyżej 0,33, no ale to już jest dla nas wystarczająca liczba. Dysza 0,3 ma 0,33, czyli całkiem nieźle, 10% różnicy. Teraz spróbujmy 0,2, więc zaczynamy od 0,2. 0,2 przeszła, dajemy sobie ćwiartkę, ćwiartka również przeszła, więc dajemy 0,3, no i tutaj już nam się zatrzymało. Sprawdźmy sobie 0,28, 0,28 nie przechodzi, więc albo 26, ale 26 także przeszła.
Więc zostaje nam tylko 27 i 27 także przeszła. Mamy 0,27, nasza dysza 0,2. Tu jest jednak trochę gorszy wynik, ale jeszcze się upewnijmy. No i ewidentnie jest to 0,27. Więc zróbmy sobie teraz test aerografów precyzyjnych. No i tutaj zaczynamy od Procona 770 z dyszą 0,18, mój ulubiony aerograf od wielu, wielu lat. Sprawdźmy też Procona 270 z dyszą 0,2, czyli takiego troszkę brzydszego brata tego poprzedniego. I sprawdźmy sobie Madworksa. Madworks ma w tym przypadku dyszę 0,35. Dalsza część testu będzie wyglądać tak, że będę zaczynał od najmniejszego rozmiaru dyszy, no i będzie to wyglądało tak, że będziemy szli w górę. Oczywiście przy dyszy 0,35 nie będę sprawdzał, czy przechodzi przez nią pręcik 0,18, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jedziemy od 0,18, w tym przypadku tylko Procona 770. Jak widzicie, dysza przeszła bez większego problemu, więc na pewno to nie będzie 0,18. I dyszę do 0,2 stestujemy już zarówno na Proconie 770. I tutaj znowu przechodzi, niezbyt dobrze dla tej dyszy. No i na Proconie 270, czyli dysza 0,2. I tutaj też dysza przechodzi. Będziemy mieli większy rozmiar. No i przejdźmy sobie może tak zgrubnie w takim razie do rozmiaru 0,25. Mam nadzieję, że obie nie przejdą, bo jednak to powinny być dosyć precyzyjne sprzęty. No i mamy 7,0 przeszedł. Trochę kiepsko. Dysza ćwiartka. Powiem od razu, że jest to dysza prawie nowa, bo wymieniałem ją na zimę, a od grudnia używam tylko testowo aerografu Madworks, więc nie miała za wiele pracy. Sprawdzamy 0,2. 0,2 też przechodzi. Mamy tutaj kryzys Procona. Dzieje się on na naszych oczach. Zobaczmy 0,3 i mocno ja osobiście trzymam kciuki, że nie przejdzie. No i 0,18 masakra, przeszła. A 0,2? 0,2 również przeszła, ale już widzicie z delikatnym oporem, więc ten rozmiar jest tutaj bardzo, bardzo bliski. Niestety 0,18 przeleciała jak przez wiadro. Sprawdźmy 0,31. No i tutaj 18 poleciała dalej, a 0,2 się zatrzymała, co oznacza, że 0,2 ma rozmiar 0,3. Procon 270 kończy w takim razie rozgrywkę, a my bawimy się dalej. 0,35, czyli będę teraz testował zarówno Procona z dyszą 0,18, przypominam, jak i Madworksa z dyszą 0,35. No i nasz Procon znowu przeszedł. Już widać, że jest to bliski rozmiar, ale przeszedł dyszę 0,35. No i mamy dyszę 0,35 Madworksa. Dysza 0,35 też przeszła, ale jak widzicie już od razu wydaje się, że to jest prawie ten rozmiar. Więc zobaczmy sobie 0,36 i mam nadzieję, że na tym skończymy. Procon nie przeszedł w końcu, czyli mamy rozmiar 0,35 w Proconie, czyli przypominam prawie 2 razy tyle, ile powinien mieć, bez 1/100 mm. No i Madworks też kończy tą rywalizację na rozmiarze 0,36. A teraz porównajmy sobie większe rozmiary dysz. I tutaj również mam 3 aerografy, czyli Madworks dalej JM00, ale z dyszą 0,5. Mam też Procon Boya z dyszą 0,4 i to jest to PS 268, to jest aerograf jednofunkcyjny, jakbyście pytali. I mam aerograf pistoletowy z dyszą 0,5, Procon Boy 290. Więc zaczynamy od 0,4, no bo ten czerwony jest 0,4 i dysza przeleciała jak przez wiadro, tak samo jak w przypadku PS 770. 0,45 też przeszła. I teraz połówka. Połówka nie przeszła w Madworksie połówkowym. Za to przeszła w Proconie. I w Proconie 0,5 nie przeszła. 2 aerografy z dyszą 0,5 mają dyszę mniejszą, więc zacznijmy sobie od teraz 0,47 Madworks przeszedł. Oczywiście czerwonego nie sprawdzamy, bo on przeleciał i tak przez dyszę 0,5. I 0,5 Procon również przeszedł przez 0,47. No i moglibyśmy się tak bawić jeszcze długo, ale ten odcinek byłby wtedy trochę zbyt przydługi. Skończmy na rozmiarach. Madworks skończy na 0,47. Procon 290 na 0,48, a mój mały Proconik 0,4 kończy na rozmiarze 54.
No i jeszcze taki mały bonus, bo nie mogę się pogodzić z tym, że mój Procon z dyszą 0,18 ma prawie 2 razy więcej, więc pożyczyłem od mojego kolegi Michała Procona 771, również z dyszą 0,18, one się różnią tylko i wyłącznie wykończeniem. Tutaj Michał deklaruje, że dysza jest praktycznie nowa, aerograf był używany może ze 2 razy czasu jej zmiany. No i tu jest lepiej. Słuchajcie, kończymy wynik na 0,34, co jest wynikiem żenującym. No i co tu można dodać? Folia z głowy spada na myśl o tym, że twój ulubiony, najbardziej precyzyjny z precyzyjnych aerografów ma 2 razy większą dyszę niż ci się wydawało i to jeszcze przy podwójnej próbie. No cóż, a już tak na sam koniec i całkiem serio chciałbym tylko powiedzieć tym wszystkim osobom, którym już palą się klawiatury do tego, żeby napisać, że przecież porównywałem używane dysze, a one na pewno są rozkalibrowane. I tak, na pewno macie rację, zgadzam się z wami, no ale lepszego nie będzie, bo budżet tego kanału nie obejmuje takich wydatków jak kupowanie kilku albo kilkunastu dysz nowych, żeby sprawdzić, czy nowe również trzymają rozmiar deklarowany przez producenta, czy nie. Także miejcie oczywiście na względzie to, że te wyniki na pewno w jakimś stopniu są przekłamane, to znaczy na pewno nowe byłyby znacznie mniejsze te średnice, no ale jednak myślę, że są całkiem bliskie tym seryjnym, ponieważ trochę już używam aerografów i wiem, jak powinno się z nimi obchodzić. No ale jeśli ktoś by chciał bardzo, żebym to ja sprawdził nowe dysze, no to zapraszam na portal Supi, link w opisie. Tam można wesprzeć mnie dowolną kwotą, jednorazową płatnością, więc jeśli ktoś cierpi na nadwyżki budżetowe, no to zapraszam. Koszt kilku dysz albo kilkunastu to będzie jakieś pewnie 1500 zł, więc kiedy taka wpłata wpadnie, to będzie kolejny odcinek z tej serii. A jeśli nie, to ja na pewno będę kontynuował tą zabawę, to znaczy skrzynka ze mną zostaje z magicznymi wałeczkami i jak przy okazji będę testował nowy sprzęt albo będę kupował jakąś nową dyszę do swoich aerografów, no to na pewno jakiś krótki mini odcinek porównawczy tutaj się pojawi. Wątpię, że ktoś dotrwał do końca tego przydługiego końca, ale jeśli tak, to zapraszam Was do skomentowania, zostawienia łapki w górę, no i możecie wpaść na mojego Patronite'a albo na wspomniany już portal Supi, gdzie można mnie wspierać jednorazowymi wpłatami, tak jak na Buy Me a Coffee. I tym miłym akcentem kłaniam się Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.